Nazywam się Zbigniew Matysiak, pseudonim Cowboy Dym 27, bo jeden z bardzo rzadkich kryptonimów nosiłem cyfrowy z tego czasu, kiedy byłem w podziemiu miejskim i byłem w takim wywiadzie, tylko byłem szczeniakiem, przynieś, wynieś, pozamiataj, ale należałem do grupy tej trudniącej się, bo miejskie podziemie zupełnie inaczej wygląda niż podziemie lasowe, jak to ja mówię. I spotkałem przypadkowo na ulicy bardzo znaną postać w Lublinie. Nazywał się Stanisław Zalewski. Później przez wiele lat taka prawa ręka sztama trenera bokserów, bo to był bardzo dobry, wspaniały bokser, ten Stasio Zalewski. I na ulicy go spotkałem. Wracałem gdzieś z jakiejś takiej dorobkowej roboty, żeby zarobić parę groszy. I spytał się mnie: o Zbyszek, co robisz? No i ja mu się pożaliłem. To był dorosły człowiek, miał wtedy już ze 20. W 1942 roku to miał ze 25 lat, ze 26. A ja miałem wtedy lat 15 rok. Już duży chłopiec byłem. Takie tworzyliśmy grupki nasze przedwojenne, cośmy się znali, koledzy, tośmy ćwiczyli. Także życie nie wyglądało takie bardzo. Tworzyliśmy z tym, że nic, absolutnie żadne podziemie, żadna praca, żadne nic. I dopiero Zalewskiego spotkałem. A to przyjdź do mnie, bo ja założyłem nielegalnie, tak jak były szkoły stopnia gimnazjalnego tajne, tak były i tajne związki sportowe. I on założył szkółkę bokserską i mówi: przyjdź z kolegami, mówi, jak masz kolegów takich, tylko muszą być pewni, to przyjdź, to ja prowadzę u siebie w domu taką szkółkę bokserską. W pewnym czasie, może 3-5 miesięcy minęło i mówi: słuchaj, ja mam taką robotę, trochę, mówi, za tym będziesz do domu coś, będziesz mógł, bo mówi, tu jest taki pan na Rutowicza, tam później jak w Rury przechodzi ulica, jest taki pan piekarz i tam do niego trochę drzewa porąbiesz, trochę inne rzeczy, trochę czasem gdzieś trzeba wyskoczyć, coś załatwić. Ty jesteś taki obrotny, to no to dobrze. No i się okazuje, doszliśmy, to był pan Zdybicki, do tej piekarni, a ta piekarnia to było Gniazdo Bełk podziemia. Tam było bardzo dużo już chłopców autentycznych, podchorążaków, ze szkół podchorążych, różne takie szkolenie wojskowe i oni byli z Kediwu, bo to już 42 rok, to już było mocno rozwinięte. No i nas zaczęli używać, a to dostawaliśmy taką robotę i podzielili nas, jak nas tam wtedy przyszło. Ja przyprowadziłem tych 5 chłopców, a już byli innych, tam nas w sumie było ze 12 chłopaków, takich w wieku między 14 a 16 lat. 16 lat, takich gnojków jeszcze. I dostawaliśmy zadania takie i podzieleni byliśmy na uczeń, drugi stopień terminator, trzeci stopień czeladnik i czwarty stopień majster. I przechodziliśmy tę grupę, cała grupa, wszyscy zostaliśmy uczniami.
No i jako ucznia, a tu tego dawali, czasem chyba wymyślone nawet o za tym, gdzie chodzi, co robi, jak robi, gdzie co robi. I to trzeba było nie pisać, nic nie mówić, tylko przychodzić na spotkanie i to opowiadać. I zostaliśmy terminatorami. No to już zupełnie poważniejsze roboty. To już miałem te 16 lat. To był 42 rok pod koniec i zostałem się pod opiekę takiego, był porucznik Derwisz, który był szefem właśnie wywiadu na miasto Lublin Południe. To był zawodowy porucznik, Podhalańczyk. Ja dostałem taki teren Lublin, Wrodków, Zębożyce, Krężnica. I byłem tak zwany, robiony za parawan. To była taka ksywa, parawan, na czym moja rola pokazała. Ja nie miałem 19 lat. Waka regulamin nie pozwalał żołnierzowi, który nie skończył 19 lat, w bitwie strzelać, zabijać jak najbardziej, ale w żadnym wypadku nie mógł wykonywać wyroku śmierci, gdy nie miał skończonych 19 lat. Ale przeważnie wyroki śmierci chodziło 2 albo 3. Ja z Ikarem chodziłem, bo on pseudonim Ikar miał. Ja z Ikarem chodziłem we 2. Ja byłem bardzo silny, bardzo mocny, bardzo sprawny, a do tego jeszcze autentycznie byłem dużym specjalistą rzucania kamieniami, dość dużymi daleko. Dlatego idealnie mi szło rzucanie granatami. Wszystko. I moja rola była taka, jak on szedł wykonać wyrok. Wyroki były wykonywane rzadko kiedy w nocy, bo noc jest zła, szpetna. Noc jest cicho, noc jest wszystko. A przecież nie będziemy kogoś podrzynać jak Turki nożem, czy dusić go rękami, czy młotkiem po łbie stukać i słuchać, czy jeszcze żyje. Tylko był, bo to wszystko za długo, to strzelany musiał być. No więc moja rola polegała na to, jak on szedł na robotę absolutnie bez broni. Zawsze i tu występowała rola przewspaniałych dziewczyn, młodziutkich, 14, 15 góra lat, a i 13-latki się trafiały, która pakuneczek miała, czy jakiś chleb zawinięty w siatce, że widać było, że to pół chleba z przydziału, a tam kopyto było. I ona z nim bezpośrednio w miejscu, gdzie ten wyrok miał być, jemu donosiła to. Także jak on szedł po mieście, to on był czyściutki, on nie miał przy sobie nic. I dawała mu tą broń. A moja rola była stać na krzyżówkach, tak jak tu opowiem jedną akcję na ulicy Narutowicza, tu gdzie teatr jest nasz lubelski, stary. Na ulicy Narutowicza pod numerem 13 była kawiarnia. Tam była kelnerka, która miała kochanka, gestapowca. I niechby go sobie miała, nikt by jej panie nic nie zrobił, najwyżej łeb ostrzyk, albo jakoś smołowo wysmarował. Rozumiecie? Ale jak ona była szkodliwą, szpiegową,
podsłuchiwała, bo to ludzie, co się wódki napili, a do tego jeszcze mnóstwo tych partyzantów, 18-latków, przyszli, siedli, wódka, bo Niemcy nie żałowali wódki, popili, to się zaczęli chwalić, a tu ma, a tamto ma, a tu zrobił, a tamto zrobił. Tak śmieć ten podsłuchiwał i temu kochankowi donosił. I teraz moja rola na czym polegała, tego parawana. Ja stałem w odległości takiej, żebym jak była jedna długa ulica. I to najlepiej było, jak się już godzina policyjna w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, tym późnym, gdzie się ciemno robi około godziny 5, rozumiecie? Ludzie wszyscy z pracy wracali, wszyscy pracowali u Niemców. To nie było, że nikt nic nie robił. Niemcy wszystkich zaprzęgli do roboty. Wtedy ruch na ulicach był okropny. I sztrajfy niemieckie, przeważnie 3-4 osobowe, takie mieli żelazne tablice na szyjach, pięknie wyglądali i nie szli chodnikiem między ludźmi, tylko w tych podkutych butach, bo to na gwoździach chodzili jezdnią. I ja przy sobie miałem granaty. Przeważnie mieliśmy wspaniałe, dobre włoskie granaty, które nigdy to nie były granaty bojowe. Nigdy granaty odłamkowe. To były granaty zaczepne, granaty bardzo hukowe, a występował granat włoski, który oprócz tego, że był hukowy, to jeszcze był gazowy. To już wie pan, pół ulicy płacze. Ślepe. I moja rola była, jakbym zobaczył, a on już jest tu w akcji, już, to moja rola była rzucić granat w ich kierunku. Najlepiej rzucić, żeby on się poturgał rynsztokiem. A jezdnie były zupełnie inaczej niż teraz wyglądały. Były bardziej z menisem, takie półokrągłe. Albo kociełby, albo kostka jakaś. No i wysokie rynsztoki, zejścia z jezdni z rynsztoka na chodnik. To były gdzieś tej wysokości. To moja rola, dlatego że wybrał sobie mnie i każę wspaniale, dobrze do celu i do wszystko rzucałem tym. Więc dla mnie żadna sztuka była, jakby o tam szedł patron. I ja chcę, żeby tu wszystko rozwiązać. To ja ten granat tak rzucam, żeby on się tym rynsztokiem poturgał jak najdalej w stronę. No i jak tam walnął, nie siejąc odłamkami, niesie tylko przepotworny huk, wtedy uciekają nie ja i on, tylko ucieka cała ulica, bo nie wie, co się dzieje. No i nie wiedzą Niemcy, czy to nie jest w nich rzucony granat i oni nie wiedzą, czy to bojowy, czy to granat hukowy. To oni też już nie są. I ten w czasie, ja mam się gdzie podziać, jak rzuciłem ten granat, w tym czasie też uciekam z tym tłumem. No i ten, który to robi, też ma czas się wycofać. I taka moja rola. I tak chodziłem z porucznikiem Ikarem proszę panów, od lutego, bo ten zamach na tą kelnerkę to był bodajże albo koniec stycznia, albo początek lutego. To z nim od lutego to był pierwszy zamach, 40 to był, proszę panów, 43 rok luty. I proszę panów, to była jedna robota, któraśmy zrobili. On poleciał swoje, ja poleciałem w swoją. Dopiero na drugi dzień żeśmy się spotkali w piekarni. Każdy miał zajęcie, ja tam worki z mąką nosiłem, drzewo rąbałem, jak byłem tam. I to była jedna robota. Druga robota, został
zastrzelony też na placu katedralnym o godzinie między 1 a 2 godziną w południe. Ruch dość duży był. Stałem naprzeciwko tych bram, też z tymi 2 granatami. A ten na środku placu katedralnego, bardzo duży plac, w centrum miasta. Ludzie po tym placu chodzą, bo tam się różnie dzielili. Jedni do kościoła, jedni na Stare Miasto, jedni tamte inne rzeczy. I to był, proszę panów, kwiecień. Kwiecień był. Ciepło, ładnie, słońce, ślicznie, godzina 2. 44 rok. 44 rok. No i w pewnym momencie ja stoję, patrzę się, wychodzi on w płaszczu, takim prochowcu. Takie była moda na takie jasne płaszcze. Albo cyklistówki, albo kapelusze. Chodzili panowie. No i wychodzi. Ten plac jest duży, taki w kształcie prostokąta. Kościół, katedra, ogromna świątynia. Kawałek i ta ulica bardzo ruchliwa, śródmieście. Takie i sklepy, i niemieckie knajpy 2, i wszystko. Patrzę się, za tego ślepia mi na wierzch wyłażą, czy nie idzie jakieś, bo też i tajniacy byli charakterystyczni, ci niemieccy. Nikogo nie ma. Z bramy trinitarskiej tak z górki schodzi on, idzie na ukos przez ten plac do ulicy Królewskiej, tak w moim kierunku. Na środku placu podszedł do niego Jędrek, zresztą też w takim samym płaszczu, bo Jędrek imię miał Andrzej. Podszedł do niego zupełnie blisko i coś gadają. Ja widzę, stoję od nich w odległości 50 metrów. A oni gadają, a ja widzę 3 ulice widzę. Także idealnie stałem. Gadają. I nagle słyszę 2 razy. Wsadził mu, a chodził z Lamo, to jest bardzo duży pistolet zrzutowy. W brzuch wsadził, przeważnie to nie strzelanie w żadną głowę, w żadne serce, w żadne. Idealne strzelanie, które nie ma byka, to jest 2 razy w brzuch, jelita. To sala chirurgiczna, żeby czekała, to nie pomoże. Na drugi dzień po akcji, zresztą udanej, spotkaliśmy się normalnie na zdaniu na tym, w piekarni, na naszej melinie. No i wtedy z okręgu, z dowództwa przyszedł, że mamy się z Lublina wynieść, bo już jesteśmy, możesz zupełnie przypadkowo, może ktoś, może dzieci, już opatrzeni, żebyśmy się z tego terenu, z Lublina, z miasta podzieli. No i tak w tym Nałęczowie żeśmy byli, siedzieli, no i przyszedł raz goniec z Niezabitowa, z oddziału komunistycznego, że by nasza akowska organizacja w Nałęczowie dała, to znaczy nie dała, wydzieliła 5-6 żołnierzy, bo on też tyle ma. Nie pamiętam w tej chwili pseudonimu tego, ale wiem, że on od cienia był. To jest bardzo mocna
komunistyczna. Tego zboczeniec, panie, ten sam cień, Bolek Kowalski. I żeby dać też, bo on ma mało, a jest bardzo ponętna robota. W Nałęczowie stała ciężka artyleria przeciwlotnicza na obronie Lublina. Więc on mówi, robimy to artylerię. Jak nas będzie, mówi, koło tam 12, to ich zrobimy. Mocno zbrojni, ciężko zbrojni, to ich robimy. Nie bijemy, nie strzelamy, nie mordujemy. Zabieramy broń, zabieramy mundury, zabieramy wspaniałe buty i po połowie zdobycz. No i Ikar wziął, ja nie byłem z nim wtedy, Ikar wziął 5 ludzi z placówki od Warneńczyka, on 6, furmankę i pojechali, bo z Nałęczowa do Niezabitowa to będzie, ja wiem, ze 12 kilometrów. I proszę pana, wychodzi. Tam ci stoją z Lichtiarowem, z pepeszami, te soldaty. On sam wychodzi do Jędka, do Ikara. Podchodzi do niego, wyciąga prawą rękę, cześć, i z lewej ręki ze spluwy w łeb mu. I trafia go w oko wybija, oko wypływa, bo Jędrek wtedy z brodą chodził, zapuścił brodę, kula wylatuje tyłem głowy, dół kopio, a chłopaków miał ze sobą dobrych, takich może ciut nerwowych, wzięli, wybili ich wszystkich. Zabrali broń, zabrali wszystko. Także plusowo było, jak na sztuki liczyć. Ale Jędka w dół. Wykopali dołek, bo teraz noc, ta furmanka nie ma co, to go prędko, a później się go kiedyś zabierze, nie? W dół go wsadzili, a on krzyczy, pić, czy wody, czy coś. To oni do dołu kic na furmankę, do Nałęczowa. W Nałęczowie samochód. Wspaniałego kumpla miał, takiego pseudonim Joe. Ale to opowieść na film. Ten kumpel Joe miał pseudonim. Perfekt mówił po niemiecku. Lepiej niż Niemcy, bo mówił językiem literackim. I go na furmankę i do Nałęczowa. W Nałęczowie była wielka spółdzielnia ogrodnicza, jakaś coś tego, że mieli samochód na Holzgas. Wiecie, co to są? Takie samochody nie na benzynę, tylko drewnem. Drewno palili, z drewna się tworzył gaz i ten gaz napędzał samochód. Ten samochód jechał 3 na godzinę, ale jechał. I go w ten samochód, i go błyskawicznie przywieźli do Lublina. To błyskawicznie, nie wiem ile jechali po tych kocich łbach z Nałęczowa. Ale do szpitala Bonifratów, to na Bonifraterską. I tam go przywieźli, tam ordynatorem był doktor, wówczas chyba jeszcze żył, doktor Biernacki. I to wszystko na stół on był. Nie wiem, czy był w mundurze, bo to 40, bo to był już, proszę pana, 44 rok, kwiecień. To nie bardzo. Niektórzy byliśmy w mundurach, niektórzy w niemieckich, bo później tośmy się, bo było więcej mundurów różnych i mieliśmy dlatego mundury różnego rodzaju. I
do szpitala. Ten go na łóżko, operacja, oczyszczenie oka, amputacja tego wiszącego oka w brodzie. Tu wszystko. A Joe poleciał na miasto przed szpital. Przed szpitalem stała niemiecka sanitarka, samochód piękny z czerwonym krzyżem, wszystko. I Niemców dwóch. I dwie sanitariuszki z nimi tam Julia Balanga. Wpadł do środka, on taki nie był duży, nie był bardzo taki, gdzieś miał z 1,90 m parę. Dzik straszliwy. Wpadł i do nich coś po niemiecku. Te dwa, a już byli na fleku, stanęli na baczność, on spluł w ręku i jak wiśnie jednego w łeb, drugiego w łeb. Nie wiem, czy pozabijał, czy co, bo mi nikt nie opowiadał, ale gdzieś w krzaki wciągnął i też sanitariuszki ze sobą, żeby nie poleciały gdzieś na miasto. I do doktora dostarczyli jakichś ludzi, jętka na nosze i do tej sanitarki, a on wszystko po niemiecku Joe. I wąt. Nie minęło 20 minut. Ten chirurg, który to opowiadał nam później, nazywał się doktor Schwarz. Przewspaniały, na usługi partyzantów był. Człowiek o takim nazwisku. Doktor Schwarz mówi, wpadli, gestapo wpadło. Ale gestapo walczyło, proszę pana, z Abwehro. To z Wehrmachtem. To, co my z tych filmów dzisiaj widzimy, Kloss i drugi ten Brunner. I tu jest pokazana ta walka. I mówi, tak było. Przyjechała sanitarka niemiecka z czerwonym krzyżem. Wyszedł Niemiec, pyskować nam zaczął. Ze wszystko. Chciał nam zabrać sanitariuszy, ale nie. Mówi, bo później nie potrzeba. Wynieśliśmy, włożyliśmy go do sanitarki i pojechali. Ile temu? No pół godziny, może trochę. Gdzie? A ja wiem gdzie, pan by się, mówi, pytał tego po cywilnemu gestapowca, a reszta w mundurach. No i wyskoczyli prędko na miasto, bo to noc. Rozumie pan? No ale tych sanitarek to panie jeździło jeszcze w kwietniu 44, to panie z tego frontu tych zmarzlaków. No i jętka na Meliny właśnie. Po tym jętku zdobywanie Lublina, akcja burza. No i z porucznikiem Pokerem zebraliśmy się, brałem udział. Lublin był podzielony na 7 rewirów, Akowskich nie słyszałem, ja osobiście, o jakiejś lewicowej, pomimo że była duża partyzantka. Mieli tu wspaniałego dowódcę, porucznika Murzyna, takiego postowicza, komunistę, którego sami zabili w 1949 roku. Normalnie go rozstrzelali. Zabili go, bo z zakowcami współpracował. A on rzeczywiście, koledzy z gimnazjów razem, tylko ten był lewicowiec, ten był prawicowiec, no to ale u kacapów to nie ma. Szpion. Jak to? Kolegował się z takimi partyzantami. No i proszę pana, to Lublin został zdobyty 21 w nocy, jak był opanowany już. Ja brałem udział w walkach, to znaczy brał oddziałek około 16-osobowy pod dowództwem porucznika Pokera. Braliśmy zdobywanie Soldatenheim i Gimnazjum Unii, Gimnazjum Urszulanek.
W nocy wjechali Rosjanie czołgami. Stracili mnóstwo czołgów, bo Niemcy mieli bardzo mądrze ustawioną artylerię przeciwpancerną. W Lublinie podobno 12 czołgów rosyjskich zostało rozstrzelanych. Miny mądrze były popokładane. No i weszli na drugi dzień już oni, no i braty partyzanty, wyrazwiadczyki, wszystko w porządku. No i tego idziecie, wy oddajcie wszystkie róże, wszystko. Dużo oddziałów zbrojnych, leśnych złapali pod Lublinem, za Dąbrową. Tam ich otoczyli, aresztowali, idźcie na Majdanek. Tam stoi wasza cała polska armia, dostaniecie lepszą broń, lepszą broń. To tak samo jak porównać malucha z Mercedesem. To tak ruski karabin z niemiecką bronią, czy z amerykańską. I proszę pana, i zaczęli, dowiadujemy się, siedzimy, chodzimy, wszyscy po partyzancku poubierani w mundury. No bo dobrze tak jakoś siedzimy. Ja do gimnazjum chodziłem mechanicznego wtedy. No to chodziłem już. Szkoła się zaczęła, wszystko, bo to wrzesień 44. No i tu się dowiadujemy. Tu rozstrzelani, proszę pana. W marszu na Warszawę. Akcja burza. Wie pan, poszliśmy z pokerem. Doszliśmy pod Ryki. No i tam się uwiadują, łapią. A szła jedna podwoda, dużo broni mieliśmy, wspaniale. I szło nas wtedy, autentycznie szła z pokerem, żeśmy szli. Szło nas 18. Jedna furmanka z jednym koniem i na niej była tylko broń, a myśmy szli piechotą, szosą warszawską, tylko że szosą waliły czołgi, waliło wszystko, cała rzeka rosyjskiego wojska, to my poboczami. No i doszliśmy do Ryk, stanęliśmy na noc. Gospodyni jeść nam zaczęła gotować coś, golić się, myć się, ci co się golili, myli. Wszystko. Przyjechał Wilis z 3 ruskimi. Kuda wasz komandir? A nasz komandir stał do pasa rozebrany. Lusterko na furmance, na choblu wisiało i golił się. Ale to był bystry chłopak, mądry, bo to Wilniak był. Do pół rozebrana i tak pytają, jak wasz komandir? No bo my przy furmance, chłopaki, bo dużo kartofli obierają, nie, że bo gospodyni ma nieduże gospodarstewko. A on mówi, komandir, a gdzieś uszedł na wieś. Na wieś, bo on znał rosyjski, bo tam spod Wilna to... Mówi, uszedł gdzieś na wieś, to mamy tu, to oni na wieś, jak przyjdzie, żeby przyszedł na dworzec kolejowy. No i przyszedł na dworzec kolejowy, a on mówi, chłopaki, nic poznakę. Broń dalej, wszystko zarepetowana, na ostro. Ubieramy się, a panie, to była godzina 6. Lipiec, powstanie warszawskie, sierpień, nie? Lipiec, ciepło, nie pamiętam, która data. Panie, od tej 6 do wieczora, żeby się ściemniło. Tak nam kłaki, wszyscy pomaleńku, na furmankę, no i żeby się, no bo panie, lornetki, wszystko zobaczą, że grupa, to co to wysłać za nami parę Wilisów, czy Studebakera z wojskiem ciężko zbrojnym. Panie, już się tak, ja wiem, może 8 była, ale dzień. Leci kolejarz i kolejarz krzyczy. Panowie, uciekajcie. 3 waszych oficerów rozstrzelali pod magazynem na dworcu.
No i wtedy żeśmy przekroczyli szosę na wysokości Końskowoli. Tak, Końskowola się nazywa, taka osada, miasteczko, między Puławami a Kurowem. Przetoczyliśmy się, no i Poker mówi, chłopaki, tutaj za Końskowolą, tu jak Lasy Stockie, słynne orlikowskie czasy, już taki trochę mój teren znajomy, to ciężko broń pooddawać, to są wszystko Polacy, chłopi, to znaczy karabiny, wszystko. A tam brać po 2 granaty, po spluwie i każdy gdzie uważa melinować się. Tylko zobaczymy co będzie dalej. I tak proszę pana zaczęło dalej. Słynnego Jemiołę i mojego porucznika Derwisza bez żadnej winy, proszę pana. Koniec listopada, początek grudnia rozstrzelali na zamku. Sam dowódców wszystkich, żołnierzy ważniejszych aresztować. No to panie, to my tu byliśmy chłopaki, nasze, swoje. To jak mnie mają rozstrzelać, to ja se chociaż do nich trochę postrzelam. Za czym zginę. I w ten sposób, proszę pana, dalej wróciłem do Miejskiej. Już byliśmy, ale tylko kontakt złapałem też po takiej poważnej robocie w Lublinie. I odbiliśmy naszego kolegę, tego Pergona, co tyle ze szpitala leżał ranny, chory. To znana jest moja, opowiadam. Pergona żeśmy odbili z gniazda os, panie, dookoła NKWD i UB, a myśmy go ze szpitala Szarytek, chłopaka, który 7 kul w pachwinę prawo dostał, wyjęliśmy go ze szpitala żywego i przeżył, studia skończył pod innym nazwiskiem i wywieźliśmy. Ale wtedy dostaliśmy wszyscy nagane partyjno. Jakim prawem? Ja byłem kierownikiem tej akcji tam, bo to koledzy sami tych, co wymieniłem 5, to 5 żeśmy go odbijali. Bez jednego strzału, bez żadnego nic. A mieliśmy dorożkarza swojego znajomego. No i odbiliśmy Heńka, Pergon pseudonim. No i nie upieczę się wam, bez rozkazu, bez ustalenia akcji. Ja mówię, panie, jaka akcja, jak tam UB leży, umiera, wzięci. No i wzięli. Pan kapitan, skończy się wojna, to do was wrócimy. No i skończyła się wojna. I wtedy dostałem przydział do lasu. Ale ja myślałem, że ja pójdę właśnie do Nałęczowa, do swoich znajomych. Na Nałęczów, Lublin osadzony jeszcze po tej naszej robocie. NKWD, UB, wszystko się jak to wyjąć koło nich, im chłopaka, którego takie mieli wielkie plany na niego. A myśmy go zabrali i proszę pana, dostałem przydział dołu. Znaczy nie przydział, źle mówię. Dostałem namiar, gdzie mam siąść, gdzie mam wyjąć, gdzie mam pojechać do stacji Leśniczówka w stronę Kraśnika i tam będą na mnie czekali. Mam iść, jak wyjdę z dworca, absolutnie czysty, żebym był czyściutki, bo po drodze w pociągach, w tym pełno tych ubowców. No i byłem czyściutki, nie miałem nic ze sobą. No i wyszedłem z tego dworca i doszedłem w polu drogą. Wiedziałem, że jak wyjdę z dworca, po lewej stronie będzie las, po prawej stronie będzie pola. Będzie drzewo takie po 1,5 kilometrze, jedno rosło, to pod tym drzewem mam
mam stanąć, siąść i czekać, ale siąść nie było jak, bo lał deszcz jak jasna cholera. Pod drzewo nie poszedłem, bo już trochę za dużo byłem uczony, mądry, tylko poszedłem w drugą stronę daleko, tylko drzewo miałem na oku. Przyszło dwóch nygusów, stoją, klną. Przyjedzie, nie przyjedzie, to dziady są, nie przyjedzie. Jak to ja słyszę, bo to ciemna noc. To ja wychodzę do nich, jestem panowie, jestem. No i przyszedłem na taką melinę do państwa marszałków, chłopów, zresztą biednych. Dali mi jajecznicy, dali mi bimbru z mlekiem takim, tak pędzony. On nie był z mlekiem, tylko taki mętny był, śmierdzący. A ja wódki nie piłem, byłem młody chłopak. I tak się dostałem do lasu. I tak się skończyła moja kariera partyzancka. W 1946 roku rozbili nas pod Kraśnikiem i w 1946 roku najbliższy kolega mnie sprzedał, zostałem aresztowany, siedziałem w Lublinie, z Lublina zostałem wywieziony do Sieradza w więzieniu, w Sieradzu siedziałem, z Sieradza wezwali mnie znów do Warszawy i to tu ze strachu, bo się do niczego w więzieniu nie przyznałem. Więc na UB siedziałem 6 miesięcy, to jest bardzo długo. Siedziałem z chłopakami od Uskoka, od innych. Panowie po śledztwie, jak ich znosili, bo w jednej celi z nimi siedziałem, to przynosili błoto. Błoto przynosili, nie da się opisać.